Źle jest. Trzeba bardzo sztywno trzymać i równo bić. Była pod dachówkami. Przeleżała na pewno z czasów przed wojny. Tylko ten, co klepał, to kalapita. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, to jest kosa z mrówki. Współczesna kosa produkcji niemieckiej. Co ona jest warta, nie wiem, bo taką kosą nie kosiłem, chociaż ileś lat temu klepałem, no to tam zauważyłem, że tam stal była akurat dobra. Akurat tą dzisiaj mam w rękach po raz pierwszy. Przywiózł mi pewien pan z Warszawy, ale cóż, amator wziął się za klepanie, no i powiem tak po prostu, schrzanił to kosę, schrzanił po prostu. Nie umiał klepać, zobaczcie jaka fałda jest na ostrzu. Tu jakie fałdy są. Nie umiał, a klepał. No i to się nazywa tak potocznie bardzo brzydko, spieprzył. No ale niestety, trzeba tak powiedzieć jak jest, nie ma co tu umieć w bawełnę. Jak nie umiesz, to nie próbuj. Chyba że będziesz chciał się uczyć, to ja nauczę. Ale do tego to trzeba mieć cierpliwość, no i cóż. Cierpliwość, przede wszystkim cierpliwość i chęć nauki. Co się robi? Teraz, żeby ją ratować, to trzeba ją zdjąć ze styliska, częściowo zedrzeć ją na szlifierce, tak brutalnie powiem, zedrzeć. Trzeba zedrzeć częściowo to, żeby ta fałda troszeczkę ustąpiła, a później będę ją klepał swoim sposobem. Tu błąd jest w tym, że po prostu ona klepana była na tępej babce, ale nie takim młotkiem. Za szeroko było klepane, tu są ślady młotka, tak się nie klepie, klepie się na szerokość nie szerszą niż do 2 mm, absolutnie, nawet może 1,5. Jak ktoś ma wprawę, to wystarczy nawet 1,5 mm. 2 to już maksimum. I trzeba to robić bardzo ostrożnie i bardzo równo, żeby nie wejść właśnie nie pójść za szeroko, bo wtedy automatycznie materiał się rozciągnie, no i prawo fizyki. Nieubłagalne prawo fizyki, robi się fałda. Tak jak tu. Dobra, to cholerstwo ma magnes i wszędzie, gdzie się dotkniesz, to opiłki łapie. W krętach ma magnes po prostu w sobie. Gdzieś leżał, tam coś było robione kątówką i zaraz łapie opiłki. To się robi kwadraciakiem. Ja bym poszukał gdzieś to, ale już nie chcę. A, pójdzie, poszło. Niczego nie przyspieszysz, jak nie odkręcisz porządnie. Leciutka, tak, leciutka. Przydrzeć na szlifierce. Troszeczkę. Bo szkoda, pali mundur, po prostu pali mundur. Iskry palą mundur. Powiem tak, dobrze pokonserwowana i szkoda jej aż tyle drzeć, spróbujemy. Do koszenia chwastów ona się nada, oczywiście nada się, ja ją wyklepię. Trzeba bardzo wąsko brać. Ja zakładam to na babce i tu jest ślad, nie więcej jak 2 mm, nie więcej. Tu jest ślad, gdzie założyłem na babkę. Także wąziutko, ja sobie to ustawiam palcem, tu trzymam kciukiem, no trzeba pamiętać, żeby nie uderzyć sobie po kciuku, prawda? A tu biorę, proszę, ta babka znowuż nie może być ostra, to jest normalnie młotek, bo miałem fabryczną babkę, ale była do niczego, była tak miękka, że nie szło na tym robić, więc żeby się nie bawić, patrzę, młotek o takim stożku, myślę, biorę go, wkładam tutaj stary ząb od broni, prawda, w imadło, żeby nie szło mi, jak to się mówi, przez imadło, bo takie uderzenie młotka to przez imadło bym to po prostu przestawił. Bierzemy bardzo, bardzo wąziutko, ja tutaj zakładam tym palcem, prawda, wskazującym i po samej krawędzi. Ciężkim młotkiem przesuwamy. Trzeba bardzo sztywno trzymać i równo bić. Po takim zatępieniu, jak ja zrobiłem, to nie da się je zaraz tak wyklepać, tylko trzeba będzie przyciągnąć je ze 2 razy, jak to się mówi, przez tą babkę, czyli tam i z powrotem. No, już tu robi się ostra. A tu jest, widzicie, tu jest tępa, no bo wiadomo, musiałem tą fałdę chociaż troszeczkę zedrzeć,
Ale szkoda mi, bo żeby ją całkiem zlikwidować, to trzeba by było ją obciąć tyle. Dosłownie 1/3 kosy obciąć. Gwałtownie ją tnąc, to ją po prostu rozhartuje, bo to jest temperatura, no nie wiadomo, przecina, przetapia, po prostu prześciera, no. Chociaż wąska tarcza, ale tu w tym miejscu ona się rozhartuje mi. A to nie jest na pewno stal samohartna, więc trzeba by było, tak jak mówię, na szlifierce powoli, ale zobaczymy. Jak ja ją przyklepię, kiedyś ona jeszcze do mnie wróci, jak ona się stępi, to znowuż ją trochę na szlifierce, resztę wyklepiemy i ona się zrówna z czasem. No a to trzeba czasu, bo ona dosłownie trzeba by było tyle wyrzucić jej, bo fałda się kończy tu. Ja zaraz zmierzę. Ta fałda to jest dosłownie na 1,5 centymetra. 15-16 mm fałda jest. I tyle trzeba by było wyrzucić. Bo dalej widzę, że już dalej nie wzięło, ale brzeg strasznie wzięło. Tu ona jest gruba, nawet bardzo gruba. Gruba to trzeba się powiedzieć, żeby ją sklepać. Tylko że jest o tyle dobrze, że tu ona była węższa i tu fałda już nie poszła. Może tu była znacznie węższa. Tu już tak materiał się nie jak to się mi nie rozciągnął się jak tam. To ja zauważyłem od razu, że ona na samym końcu praktycznie ona fałdy nie miała. Tu się ostatnia fałda kończyła. A ten czubek był tutaj, prut trzymał, to płótno, na to mówili płótno albo prut. Ten kant ją trzymał i ona tam po prostu nie sfałdowała się. To dobrze. A że gruba jest, to nie szkodzi, to wyklepie. Ważne, że fałdy nie ma. Sam czubek się marnie klepie, bo tu już palca nie idzie założyć tak dobrze. Od spodu, bo tam jest kant i jest wąsko. No. Nawet stal jest dobra, bo dźwięk ma ładny. Byk idzie? Może byk idzie. Roki, przyszłeś? Przyszłeś pomóc kosę klepać? Dzieci mówią Rokiś? Rokiś dzieci mówią na ciebie, albo Rokisław. O, jeszcze lepiej, Rokisław. No ale ja na niego tak nie mówię brzydko, ja mówię na niego po prostu Rocky Balboa. Po prostu na niego mówię Rocky. No i tu swoje zrobiło to. Tu swoje zrobiło to też. Zobaczymy, jeszcze troszeczkę większym. No i mi się wydaje, że jeszcze tu troszeczkę. No co, będziemy próbować. Co to dało? Zaraz zrobimy tak. O, cacy. W dzieciństwie kosiłem. Jak naklepałem ojcu kosa, to miała jeszcze lepsze fałdy niż tu. Ojciec przyjechał z miasta, bo byli w mieście, a ja musiałem świniakom seradeli ukosić w ogródku. Świniakom, kurczakom, bo to się cięło na sieczkarni. Później kosiło się kosą i cięło się na sieczkarni. Ojciec jak zobaczył tę kosę, mówi, no Romek, ta kosa to wiesz, będzie się już nadawała tylko chwastik do kosić na polu, dlatego że ona już do normalnego koszenia to się w ogóle nie nadaje, bo żeś bardzo źle ją wyklepał. Nie umiałem, nie miałem pojęcia, widziałem ojciec klepie, mi się zdawało, no co tam też, na babkę i młotkiem, no nie? Ale wyszło z tego jeszcze lepiej niż tutaj, bo miałem wtedy, ja nie wiem, lat 13 może, nie więcej. No, ojciec mówi, kosa do wyrzucenia, no nic. Ojciec miał dobry humor. Jak pojechał następnym razem do miasta, kupił drugą kosę i sam naklepał. I było dobrze.
Zobaczymy. No teraz wie pan, tu jest jeszcze taka rzecz, że żeby ona kosiła dobrze, to też kąt. Ten kąt, ile ona tu ma regulacji. No trochę ma. Jak to mówią na tym zacisku, to potocznie niektórzy mówili na to obrączka, niektórzy mówili na to potocznie, mówili bańka. Dla mnie do bańki to w ogóle nie pasuje. Mówili na tą obrączkę bańka. Uchwyt, po prostu uchwyt kosy. No cóż, zobaczymy. Ja tu mam osełkę, to mogę ją trochę osełkę pociągnąć. Tak i zobaczymy. O, tam jest trawka. Tam czy tu gdzieś. O, koło obory jeszcze lepiej. Pokrzywy są akurat. Trzeba uważać, żeby ona nie uciekła, bo można wtedy palcami pojechać po kosie. Bo normalną kosę to się, wie pan, wbija się w ziemię. Ta osełka jest krótka, bardzo krótka, bo to jest osełka nie do kosy, tylko do narzędzi stolarskich tam. Nawet siekierę można nałożyć w tą osełkę. Dobra, zobaczymy. Roki. Coś jest tu źle. Ona bardzo słabo kosi, zostawia. Zaraz zobaczymy. Źle jest. Trzeba ją podciągnąć, bo mi się zdaje, że ona jest za bardzo odchylona. Przez to nawet, że ciężko, dlatego że ona ma, tak, za bardzo jest odchylona. Jeszcze tylko wezmę jakiś płaski pilnik, bo ta osełka jest tak krótka, że można sobie palce załatwić, no nie, bo jest za krótka. Po prostu pojedzie się palcami po kosie. To nie jest osełka do kosy. Musi być drugie tyle dłuższa. Co trzeba zrobić? Ona ma zły kąt ustawienia. Trzeba bardziej ją pochylić do dołu, tak żebym mógł ją kciukiem sięgnąć, bo ja w tej chwili jej kciukiem nie sięgnę. Trochę osadę opuścić. A czemu oni tak zrobili dziwacznie, to w ogóle nie pasuje. No i cóż, to taka regulacja, to mi się nie podoba. Cóż, pominiemy to i zobaczymy tak. Tak miało być, to ona musiała być bardziej haczykowata. Nie wiem, no to w ogóle nie pasuje. No tak, to ona jest bardzo prosta. Nie będzie ona kosić, a tylko jeden otwór jest. To jest otwór fabryczny, tak? Fabryczny. To ciekawe. Przez to, że jest wąskie te kosisko, metalowa rura i przez to nie idzie je, bo jakby było szersze, to bardziej by ją nagiął. To zastanawiam ten otwór, czemu on tak wysoko. Ona powinna mieć drugi otwór. Zobaczymy. Sięgnę ją teraz, czy nie sięgnę? Moment. Powinno się sięgnąć kciukiem. No z biedą sięgam. To teraz powinno być lepiej. Tak mnie uczyli. Tym bardziej, że to jest kosa, no taka no niedługa. Ale ona za dużo zostawia, nie podoba mi się to. Ja swoją kosiu dogolił, tu nic, żadna trawka mi została. Tu zostaje, dlatego że źle jest ustawiona. Albo jeszcze w ogóle jest za gruba jeszcze jest. Zobaczymy. Nie. Proszę pana. To tylko ja panu powiem tak. Kosiłoby się o takie rzeczy grube. Bo jeszcze ta fałda jest. Pokrzywy bym kosił, tak. Ale pokrzywy są grube i sztywne, prawda? Pokrzywy ładnie. Dobrze ojciec mówił, że jak ma fałdę taką, to tylko chwast i gruby i pokrzywy kosić. Jak sięgnę nawet tą swoją starą kosę, gdzie to będę golił tu przy ziemi, te cienkie trawy, no to niestety to wygląda na to, że trzeba jeszcze je raz klepać. Albo nawet dwa, bo ona ciągle jest gruba. Szlifierką ją się zdarło, ona jest też ciągle gruba i dlatego tak się źle kosi, nie bierze tej cienkiej trawy. Pokażę swoją. Jest nieklepana, ale będzie szła. Żeby było bez oszustwa. Też Robek tam bajki opowiada. Ta jest znacznie dłuższa, no niech ona jest już wyrobiona, jest cieniutka. Ale. No też wiadomo, że ona nieklepana była od zeszłego roku. Ona już jest wydarta, ile tu brakuje, prawda? Wąska jest. No wiadomo, że ona jest nieklepana, ale uważam, że pójdzie lepiej niż ta. Pójdzie na pewno lepiej. Jak gdyby ją naklepał, to tamta nie ma szans. Widzi pan, jak zostawia czysto? Tam i winogrona są i... No, proszę. Czysto kosi, no nie? O. Jakbym ją wyklepał, to no ona nie ma fałdy.
jest powydzierana, prawda? Bo to jest tak, może gdzieś jest trochę miękciejsza, no wiadomo, tu była węższa, ale fałdy nie ma na ostrzu. Jest po prostu wydarta, bo ta kosa to ma, proszę pana, ona może mieć 30 parę lat leciutko. Urwała mi się, tak potocznie się nazywa, zerwałem ją. I tam kosiłem gdzieś jakieś chwasty, trzciny i po prostu zerwałem ją. Zespawałem, oczywiście z obu stron, kilka razy spaw położyłem gruby, ostrze wsadziłem do wody. Ten kawałek po zespawaniu i nic tu się nie dzieje, prawda? Ale ona jest osadzona tak akurat, bo to kosisko jest troszeczkę, tutaj ona ma odgięcie, tu, dlatego tak jest usadzone jak jest. Obrączka ta szersza jest, no nie tak zwana ta osada, czy uchwyt, szeroka jest w porównaniu do tamtej, bo i kosisko tu jest szersze. No to jest kosisko mojej roboty, rączka mojej roboty. No, na te kosisko pasowałoby tamtą kosę, tą zachodnią wsadzić. Ale tam jest kupa roboty, żeby go wyklepać. No widzieliście, ta moja stara, chociaż jeszcze ona w tym roku była nieklepana, bo widzieliście, był kurz na niej mocno zakurzona, bo wisiała tam w drewutni, ale nieklepana i kosiła o wiele lepiej niż ta. No bo tam ma jeszcze stary grzech, fałda i ona jeszcze jest gruba, jeszcze trzeba ją klepać. Trzeba jeszcze ciągnąć ją ze 2 razy, bo ona jeszcze ciągle gruba jest. Dlatego, że zrywałem ją celowo na szlifierce, żeby trochę złagodzić tą fałdę, ale po prostu ja czuję tu palcami, ona jest ciągle gruba jest. Trzeba w nie włożyć jeszcze pracy, bo to na 2 razy nie da się jej tak wyklepać jak trzeba. Do tego, no cóż mi tu się nie podoba. Według mego pomysłu trzeba tu w osadzie zrobić jeden otwór, żeby ta śruba zabezpieczająca mogła wejść w otwór, bo ona będzie nam tańczyć, bo to jest, ona nie leży na drewnie, tak jak tutaj, tylko ona leży na metalu, a metal po metalu się ślizga, chyba że będzie otwór i zblokujemy ją po prostu, zaznaczyć i wywiercić, bo ona musi być tak osadzona, żeby ja już pokazywałem, że ja ją mógł tutaj, żeby kosiarz mógł sobie po prostu sięgnąć kciukiem tu, nawet jeszcze bardziej, bo ja już maksymalnie, ja mam długie ręce, maksymalnie jeszcze bardziej pochylona do dołu powinna być. No i wtedy może tam chwasty będzie kosił. Ten, co ją zepsuł, to chwasty będzie kosił, ale nic lepszego. Stal dobra, tylko ten, co klepał, to kalapita. Kalapita. Jeszcze pokażę wam kosę, bardzo ciekawą. Na pewno ma ze 100 lat. Na pewno widać po jej wielkości, po jej kształcie i po jej opisie. Ja jej, drodzy internauci, jeszcze nie mierzyłem. Dostałem ją od fana z Knip, od pana Pawła. Jest moim fanem. Znalazł ją, remontowali dach. Była pod dachówkami. Przeleżała na pewno z czasów przed wojny. Ciekawy ma opis. Nie wiem, jeszcze będę szukał w internaucie, albo wnuka, albo wnuczki, bo tu jest nazwa taka ciekawa, Gaspargie, coś takiego. Ona jest od cholery długa, że tak powiem, od cholery. Oj, krótka piłeczka, ona ma metr jak strzelił w gębę. Dokładnie ma 99, a do osady ma metr. Tak, do osady ma dosłownie równo metr. Jak się zaczyna osada na końcu ostrza, to ma ona 97. 6-7. Do osady ma metr. Zabójczo długa kosa, gdzieś takich kos w sprzedaży raczej nie ma, chyba że gdzieś jakiś góral zrobi, nie mam pojęcia. No w sklepach takie się nie kupi, czyli ta kosa to jest bogata historia. Widać po jej kształcie. Odczytamy przy świetle ten napis. Gaspar to jest L. Rdza, Gaspar Lange. Nie wiem. Dźwięk ona ma ładny. No z tego miejsca jeszcze raz pozdrawiam i dziękuję dla pana Pawła, który mi tę kosę podarował, bo on ogląda moje filmy i na pewno widział też film, jak to kiedyś, jeszcze to było bodajże około 2 lat temu, jak klepałem kosę. Więc jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam. A co ja z nią zrobię? Ja ją wyczyszczę, ja już ją jesienią zaoliwiłem trochę, bo ona była bardziej trochę, ja ją bodajże zaropowałem, żeby trochę te rdzewy tego wytrawić olejem napędowym. Jeszcze spróbuję ją jakimś tam hydrolem pociągnąć. I oczyszczę ją oczywiście jakimś papierkiem wodnym i będę klepał. Osadzę i będę kosił, bo ona jest w lepszym stanie niż ta moja, bo nie ma tutaj na przodzie tak wydarte, prawda, jak ta moja. No dłuższa, oczywiście, że dłuższa. Znacznie dłuższa, proszę bardzo.
Ona dłuższa jest kilkanaście centymetrów, może około 20 centymetrów. Moja bardziej jest odgięta, prawda? O tak trzeba złożyć, o tak o. Dłuższa jest dobrych kilkanaście centymetrów, proszę bardzo. Tak to wygląda. Chcę jeszcze coś powiedzieć internautom. Dzisiaj był dzień bogaty w różne wrażenia, no ale nie będę tu się rozgadywał, tylko po prostu z tego miejsca i tutaj chcę serdecznie pozdrowić moją małą fankę. Serdecznie pozdrawiam moją małą fankę Zosię Zożarowa. Zosiu! Cześć, Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, to jest siekiera mojego projektu odkuta przez Dębową Kuźnię. Możecie ją nabyć w internecie. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Balewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.